Grass miał żal do Polaków za parcelację gruntów, ale nie był za tym, aby tych ludzi mordować i eksterminować. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Tak jak zapowiadaliśmy, ruszyliśmy w Polskę. Jestem w tej chwili w województwie pomorskim, najdokładniej powiat pucki, wieś Kłanino. Co mnie tutaj sprowadza? Sprowadza mnie historia, która była inspiracją dla Filipa Bajona, który stworzył film, wyreżyserował film Kamerdyner. Cała ta historia miała miejsce tutaj, w Kłaninie, w pałacu Kłanino, którego ostatnimi właścicielami była rodzina von Grass. Partnerem dzisiejszego odcinka jest właśnie pałac w Kłaninie. Z całą tą historią, którą Wam dzisiaj opowiem. Pałac w Kłaninie należał do Kłanińskich, do Janowskich, do Ustabrowskich, a ostatnimi właścicielami była rodzina von Grass. Dzisiaj znajduje się tutaj hotel, spa i oczywiście restauracja. 100 metrów od pałacu znajduje się Muzeum Pancerne Tank Huntera, wyjątkowego youtubera, którego już na pewno znacie. Jeżeli nie, to wchodźcie na jego kanał, oglądajcie i będziecie wiedzieć, czym się zajmuje i jakie poszukiwania prowadzi. Warto tu przyjechać, dlatego że w środku, tam w tym pałacu, znajduje się jedna z 5 gdańskich sieni, nie w Polsce, nie w Europie, ale na świecie, w całym oryginałem, wyposażeniem i z detalami z połowy XVII i XVIII wieku. Wchodząc tu do środka, czujecie potężne uderzenie czasoprzestrzeni i pokorę dla tych, którzy potrafili takie dzieło wykonać. A ja zapraszam Was na odcinek o ostatnich właścicielach Kłanina von Grass. Na Kaszubach relacje są pogmatwane i pocięte. Mówię tu o ludzkich relacjach, o ludzkich historiach. Jest Kaszub, jest Polak i jest Niemiec. Kaszub nie czuje się ani Polakiem, ani Niemcem. Jest Kaszubem. Dzisiejsza opowieść jest inspirowana właśnie wspomnieniami ostatniego właściciela pałacu w Kłaninie, Bernharda von Grassa, który spisał swoje wspomnienia 10 lat po wojnie. I one są niezwykle ciekawe i barwne i pokazują czas nie tylko II wojny światowej, ale też czas tego, co działo się tu w dwudziestoleciu międzywojennym. Kiedy tereny te na mocy traktatu wersalskiego trafiły do Polski. Kiedy w 1920 roku w Pucku były zaślubiny z morzem generała Hallera. Von Grass był bardzo poszkodowany na skutek parcelacji gruntów przez państwo polskie. Wielu takich jak von Grass, Gerhard Berendt von Grass czuło się bardzo skrzywdzonych przez II Rzeczypospolitą. Dlatego, że była parcelacja gruntów i oni dużo stracili na tej parcelacji. W filmie Kamerdyner jest to pokazane, jak przyjeżdża urzędnik z Warszawy i mówi, że ziemie będą pokrojone. Tutaj sytuacja była oczywiście bardzo zawiła. Tak naprawdę większość z nich uważała się za okradzionych z ziemi, która była ich ojcowizną. Stąd ta krzywda nie pozwalała im pałać jakąś głęboką miłością do Polski i do Polaków. Mało tego, ja tutaj słyszałem taką opowieść od rodowitych Kaszubów, którzy opowiadali, że kiedy budowano pod Gdynię, można było iść do Gdyni i zarobić dobre pieniądze. 5 zł dniówkę.
Ale bywało tak, że czasami ta firma Kaszubowi nie wypłaciła tych 5 złotych. Ale bywało, że była uczciwa i zapłaciła. A u Grasa zarabiało się złotówkę, ale ona była na 100% pewna i nigdy nie było możliwości, żeby ta złotówka została wypłacona. To bardzo zawiłe i poplątane historie, które później, w 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, skończyły się tutaj bardzo tragicznie. Gerhard Berendt von Grass był adoptowany przez Leopolda Grassa, który był właścicielem Kłanina i innych jeszcze dworów. Tylko on nie dał mu obywatelstwa, w sensie nie zameldował go, kiedy wtedy po traktacie wersalskim były tutaj polskie ziemie. I kiedy narastał już konflikt, w sensie, że Hitler doszedł do władzy i czuć było wojnę w powietrzu, Polacy wydalili syna Leopolda, dlatego, że był ani Polakiem, ani Niemcem, więc niech leci do Niemiec. On tam wstąpił do Wehrmachtu i kiedy wybuchła II wojna światowa, z biegiem okoliczności jego właśnie oddział zajmował te tereny. I on w pewnym sensie był nawet szczęśliwy, że może tutaj wejść do Kłanina jako już Niemcy w mundurze Wehrmachtu i w pewnym sensie wyrównać krzywdy, które dostał po tej całej nieuczciwej parcelacji i złodziejskiej parcelacji gruntu, jak oni uważali i jak czuli. I wtedy jest tutaj ciekawa właśnie ikonografia w postaci filmu, jak pokazuje przed bramą do pałacu, kiedy Wehrmacht wjeżdża, kiedy hajlują i kiedy rzeczywiście czują, że ta sprawiedliwość wróciła do nich. Ale jego żona Feta mówi, że prawdopodobnie byliby też aresztowani przez Polaków. Polacy mieli listy, aby aresztować tych Niemców bądź tych Kaszubów, którzy są nie do końca pewni państwa polskiego. Tę listę miał w kieszeni burmistrz Pucka, ale na Puck były niemieckie naloty. Burmistrz zginął w trakcie nalotu. Jego ciało zostało rozszarpane na strzępy wraz z listą, więc Polacy tego rozkazu aresztowania tych niepewnych Kaszubów i Niemców nie byli w stanie wykonać. Opowiada też von Grass w swoich wspomnieniach, że jest świadkiem wraz ze swoją żoną i ze swoją córką Anitą przyjazdu Führera do Wejherowa, kiedy Führer oświadcza, że droga do Gdańska stoi otworem. Opowiada również o Kępie Oksywickiej, o walkach na Kępie Oksywickiej. Opowiada o walkach na Półwyspie Helskim i o tym, kiedy na Półwysep Helski z samolotów, proszę wyobrazić, zrzucane są gazety i niemieckie, i międzynarodowe, europejskie, aby Polacy wiedzieli, że znajdują się w całkowicie przegranej pozycji i aby jak najszybciej się poddali. Porcelana oryginalna, pamiętająca jeszcze czasy pruskie, kajzerowskie, nie czasy narodowego socjalizmu. Bo przecież jak sami Kaszubi i Niemcy, którzy tu byli, mówili, że to, co dzieje się w 1939 roku, w 1940, 1941, 1942, to, co zapisuje sam Gerhard w swoich pamiętnikach, wszyscy powtarzają, że to nie są już te same Niemcy z czasów kajzerowskich, z czasów tej porcelany. W 1939 roku polscy duchowni są aresztowani, szczególnie w Wejherowie. Są na listach SA, są dziś zabierani. Mówi się, że rozstrzeliwują tych ludzi. Grass zwraca się więc do polskiego duchownego i mówi, aby pojechał do Berlina. Wydaje nam się, że to robią sami partyjniacy, sami fanatycy, że Führer o tym nic nie wie, że dzieją się takie potworne rzeczy. Grass miał żal do Polaków za parcelację gruntów, ale nie był za tym, aby tych ludzi mordować i eksterminować. Szlachta pruska
dopiero zorientowała się, w jaką wpadła pułapkę, oddając przysięgę na Führera, jeżeli chodzi o wojsko, dokładnie o Wehrmacht. W 1939 roku narastają represje. Grass świetnie widzi to i opowiada w postaci Kaszubów. Jak wygląda to ich z perspektywy? Kaszub manewruje między dwoma żarnami, narodowymi żarnami. Niemiec, Polak. Ale Niemcy, te kajzerowskie i ten pruski kolonizator potrafił sprawić, że oni stali się częścią Niemiec. A te Niemcy, które weszły właśnie w 1939 roku, narodowo-socjalistyczne, zaczęły ich poniżać i zrzucać do innej kategorii. Najgorsze było to, że SS z soboty na niedzielę urządzało rajdy po okolicznych miejscowościach i zrywało krzyże z kapliczek. Potem pocięte te krzyże z Chrystusem leżały i były sprzedawane na złom dla Hitlera, aby wyrabiać z niego popiersie Führera. To, że wcześniej znikali tutaj ludzie, Kaszubi tłumaczyli, był nieostrożny, za dużo gadał, mógł się nie wychylać. A kiedy doszło do bezczeszczenia właśnie kapliczek i Chrystusa i krzyży, nie wytrzymali i zaczęli stawiać wewnętrzny opór i budować partyzantkę. Grass wspomina, że teraz dystryktem Pomorza, co nazywane będzie Gau, czyli właśnie okręg, będzie przyjaciel Hitlera, niejaki Forster. Podobno ten Frankończyk przyjaźnił się z Hitlerem. Obaj siedzieli w więzieniu, razem, w Gorzowie. Tak wspomina Grass. Jest to człowiek bardzo młody i kompletnie niedoświadczony. I co najgorsze, w ogóle kompletnie nie słucha żadnych rad. Na sugestie junkrów szlachty pruskiej, że należy politykę zmienić wobec Kaszubów, a szczególnie eksterminacyjną wobec Polaków, którzy tutaj zostali, zbywa ich. Otacza się ludźmi takimi samymi jak on, młodymi, gotowymi do działania i chętnie wypełniającymi wszelkie rozkazy, nie myślącymi, co będzie później. Instrument ten jest z epoki, z lat 30. XX wieku. Karl Kuczera, Wiedeń, to pracownia, która wykonywała właśnie takie instrumenty, została założona w 1873 roku. Ale już wracamy do momentu, kiedy jest rok 1941, kiedy Grass przyjeżdża na przepustkę do Kłanina i opowiada, że Gauleiter Forster wpadł na szatański pomysł, że będzie klasyfikował mieszkańców Pomorza. Będzie ich dzielił na grupy. Pierwsza to rdzenni, rodowici z krwi i kości Niemcy. Druga to Niemcy, którzy mają jakieś uszczerbki. Trzecia grupa to Kaszubi i Polacy, którzy nadają się do zgermanizowania. Czwarta grupa to Polacy, którzy są usposobieni pokojowo. No i ta piąta najgorsza, którzy nie będą usposobieni. Ich należy natychmiast zlikwidować, a więc eksterminować. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Jest Kaszub, który nazywa się Mutti i śpiewa na dwa głosy piosenkę ze swoimi dziećmi. Angielską piosenkę. Ona jest tutaj puszczana w radio w momencie, kiedy łodzie podwodne szaleją na Atlantyku i zatapiają konwoje aliantów. I to wtedy nie przeszkadza. On wtedy może być w tej innej grupie i może śpiewać, mimo że wcześniej został zakwalifikowany do tej prawie na końcu. Więc tak mniej więcej działał tutaj ten czas i tamten okres. Niemcy hitlerowskie, ale Niemcy przyznają odznaczenia kobietom za to, że rodzą dużo dzieci dla Führera.
Gerhard Grass wraz ze swoją żoną mają 5 dzieci. 1 syna i 4 córki. I Feta, czyli Felicia, odmawia odznaczenia krzyżem matki, Mutterkreuz, za urodzenie 5 dzieci, bo mówi, że ona urodziła je dla siebie i dla swojego męża. Nie dla Führera. I Führerowi nic nie zawdzięcza, że przeszła poród i że je wychowuje i utrzymuje i kształci. I to już było pewnym takim czarnym wektorem zaznaczone w magistracie, że Grassowie nie do końca sprzyjają narodowemu socjalizmowi. Jest jeszcze ciekawe wspomnienie córki najstarszej Grassa, która opowiada, że w szkole był tutaj w Kłaninie nauczyciel, który znęcał się nad dziećmi, bił, krzyczał, poniżał. No potwór, taki sam później poszedł do SS i mordował. I ona już w pewnym momencie nie wytrzymała, a że Grass był w sztabie swojej dywizji i miał szerokie koneksje, powiedziała do tego nauczyciela, który się znęcał nad dziećmi: jeżeli jeszcze raz będziesz się znęcał nad kaszubskimi bądź niemieckimi dziećmi, nieważne są to dzieci, to ja załatwię u mojego ojca, abyś dostał najlepszą posadę nauczyciela, ale na froncie wschodnim. Zadziałało. Przestał się znęcać nad dziećmi. Strach przed frontem wschodnim był potężny niż wynaturzona właśnie chęć zwyrodnialca. Frontu wschodniego bał się bardziej. Kończy się sielanka. Rosjanie nacierają. Ofensywa styczniowa 1945 rok. Zmusza jednostki niemieckie do wycofywania się na Półwysep Helski, do Sopotu, do Gdańska, wraz z setkami tysięcy uciekinierami z Prus Wschodnich. Tego wszystkiego Grass jest świadkiem. W Kłaninie jest jeszcze jako takowy spokój. W marcu 1945 roku Grass ma urodziny. Dostaje informację od swojego zwierzchnika, że może chciałby się spotkać ze swoją żoną Fetą. On nie może przyjechać, bo przecież jest na służbie, będzie dezerterem, ale może Feta z jego córką Leonie przyjechać do niego. Nawet wysłany jest samochód, aby taką wiadomość Fecie dostarczyć. Feta jest zachwycona, będą mogli się spotkać. Jedzie normalnie furmanką do Pucka, wsiada w pociąg i dojeżdża do Gerharda, do Sopotu. Przywozi nawet tort, specjalnie upieczony na tę okazję. Siadają z generałem jednostki, z innymi oficerami, tort kroją. Ale przed wyjazdem tu w Kłaninie ma miejsce ciekawa sytuacja. Sztab niemiecki zajmuje cały dwór. Feta pyta generała niemieckiego, czy jak na ten czas, jak nie będzie, może wszystko zostawić, czy na pewno nie wpadnie w ręce Rosjan i w ogóle nie zostanie nic tutaj zniszczone. Generał zapewnia ją, że póki on tutaj jest, nic złego się nie wydarzy i na pewno Rosjanie tutaj nie wejdą. Po takich zapewnieniach, tak jak powiedziałem, siedzą, jedzą ten tort, rozmawiają i nagle Weiss, zwierzchnik Gerharda Grassa, podnosi telefon, jego twarz staje się trupio blada, odkłada słuchawkę i cedzi przez zęby, że właśnie Kłanino wpadło w ręce Rosjan. Feta dostaje szału, chce tutaj wracać. Tłumaczą jej, mówią, błagają. Powrót tu do Rosjan, wpadnięcie w ręce Rosjan, to jest po prostu szaleństwo. Czeka cię pewna śmierć. Zostają w Sopocie. Wsiadają na torpedowiec. Odpływają. Torpedowiec dostaje trafiony sowiecką bombą. Z 250 uciekinierów 80 przeżywa. Reszta idzie na dno. Feta z powrotem jest w Sopocie. Gerhard nie wie, jak wydostać swoją żonę. Okazuje się, że dostaje informację, że będzie startował samolot. Jest szansa, że można tą córkę i jego żonę do tego samolotu włożyć.
Samolot leci bardzo nisko. Czasami pilotowi wydaje się, że dotyka skrzydłami fal. Pruje wszędzie sowiecka artyleria przeciwlotnicza, karabiny. Dosłownie na ostatnim litrze lądują w Rzeszy, a on zostaje na Półwyspie Helskim. Graz pozostaje na Helu. Jest to pułapka bez wyjścia. Całkowita bez wyjścia. Niektórzy dostają obłędu, niektórzy dalej wierzą w zwycięstwo, jak jego zwierzchnik Specht, który twierdzi, że triumf z Führerem nadejdzie i snuje dalekosiężne plany. Wyda na przykład znaczek lotniczy z Helu, a wydrukuje go w Danzig, w Gdańsku. Jak to wszystko się przemieni i Führer wygra wojnę. Graz obserwuje obłęd, katastrofę. Widzi, jak przyjeżdża wagon jadalny i wagon sypialny Gauleitera Pomorza, Forstera. Maszynista mówi, że jeszcze kocioł działał, dopóki mieli wyjechać na zachód. Ale kiedy już tutaj zajechali, wygasił kocioł. A Gauleiter ma walizkę pełną odznaczeń, nawet tych najwyższych, z liściami dębu, z krzyżykami, z mieczami. Okazuje się, że ma pomysł, aby 20 kwietnia 1945 roku tym żołnierzom, którzy zamknięci są w pułapce na Helu, 20 kwietnia z okazji urodzin Führera wręczać odznaczenia. Na nikim rozsądnym nie robi to wrażenia. Żołnierze dezerterują. Była łódź, którą mieli odpłynąć. Okazało się, że radiotelegrafista i inny żołnierz, którzy zabrali sprzęt, zabrali też łódź, odpłynęli. Ale zapomnieli wody pitnej. Wracają z powrotem, zostają aresztowani. Generał jednostki rozkazuje, aby odbył się sąd, aby ich rozstrzelano. A jeszcze dzień wcześniej Graz dostaje informację w sztabie, że 7 maja, na następny dzień, będzie ogłoszenie kapitulacji. Skończy się II wojna światowa. A rano mówią, że tych żołnierzy stawić trzeba przed sąd. Wszystko wiruje w obłędzie. Graz już od kwietnia chodzi nad morze. Kąpie się, hartuje ciało. Wie, że pójdzie do niewoli sowieckiej. Wie, że pójdzie na Syberię, więc stara się hartować. Robi kąpiele w morzu, w Bałtyku, w kwietniu, który jest naprawdę bardzo zimny. 8 maja dowiaduje się, że jest jeszcze jednostka pływająca, która będzie wypływać jako ostatnia. Nic więcej potem nie ma. Potem są Rosjanie i niewola. Jest miejsce. Proponują mu to miejsce. Wsiada na tą jednostkę. Płyną pod ostrzałem. Udaje im się wypłynąć poza Hel. Docierają do cieślin duńskich. I tak kończy się pamiętnik Gerharda Graca, właściciela pałacu w Kłaninie. Mówi, że nie przypuszczał, stawiając nogę na duńskiej ziemi, że właśnie ta ziemia okaże się jego nową ojczyzną. Świat Grasów zawala się i kończy diametralnie. Tu w tej chwili, po 1945 roku, jest Polska Ludowa. Kłanino i cały majątek zostaje znacjonalizowany. Powstaje szkoła rolnicza, a inwentarz i ziemię idą pod kołchoz. Świat zawala się tak, jak stodoła, w której opowiadałem jego wojenne wspomnienia z Helu, ale altana w parku pałacu zostaje nietknięta. I teraz sobie proszę wyobrazić, że Gerhard Gras przyjeżdża tutaj w 1954 roku, rok po śmierci Stalina. Przychodzi i zostawia na tej altanie pewien znak, swój znak. Kiedy przyjeżdża tu w 1954 roku,
i zostawia właśnie swój inicjał na belce. On miał taki zwyczaj wpisywania się na różnych belkach i różnych miejscach całego folwarku, zostawiając swój inicjał i taki wpis, no to tu już jest czas Rzeczypospolitej, ale ludowej. Rok później rozpoczyna pisać swoje wspomnienia, o których wam dzisiaj w tym odcinku opowiadałem. Ja się tak zastanawiam, jeżeli przyjeżdża i na belce altanki, która została, daje taki znak, to być może wokoło tej altanki kilka kroków na prawo, na lewo, na wschód, na zachód, na północ bądź na południe może znajdować się miejsce, gdzie zakopano część tego, czego nie udało się jego żonie wraz z małą córką wywieźć z pałacu w Kłaninie. Być może ci, którzy tutaj zostali, również zakopali różne rzeczy, a po wojnie, kiedy się spotkali, przekazali taką informację Grassowi. W każdym razie na takie miejsce na Dolnym Śląsku natrafiałem i wciąż natrafiamy. Być może sytuacja była tutaj taka sama, jak w Górach Sowich czy w powiecie wałbrzyskim, jeżeli chodzi o ukrywanie poniemieckich depozytów. Pamiętajcie o partnerze dzisiejszego odcinka, jakim jest pałac w Kłaninie. Link do pałacu i do całej jego oferty i podróży w czasie znajdziecie w opisie pod filmem i w moim głównym komentarzu. A za moimi plecami altana, która została, a na ścianie na górze, jak tu przyjedziecie, zobaczycie ślady po pociskach czerwonoarmistów. Niektóre pociski zostały tam w środku. Tank Hunter wraz z przyjaciółmi ostatnio je właśnie ze ścian wyjmował. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20. Łukasz Kazek, History Story.